Witajcie! W naszej pracy fundacyjnej często słyszymy, że młodzież jest trudna, a z drugiej strony, że rodzice nie rozumieją swoich dorastających dzieci. Ale jedno i drugie wygląda odrobinę inaczej. Cytując Karolinę Boch, młodzież nie jest trudna, ona po prostu jest w trudnym okresie swojego życia. A czy rodzice naprawdę nie rozumieją swoich dorastających dzieci? Nie do końca. Rodzice są również w trudnym okresie, ale swojego życia. Praca, w której często bywa ciężko, stres, trudna młodzież w domu. To ostatnie to oczywiście żart. Ale jakby nie podejść do tego tematu, to przecież w głębi ducha każdy chciałby mieć dobre relacje w rodzinie. Bardzo często słyszy się, jak sportowcy po wygranych zawodach, czy aktorzy lub piosenkarze, którzy zdobyli ważną nagrodę, dziękują w pierwszej kolejności swojej rodzinie, często swoim rodzicom. Dorośli ludzie osiągnęli sukces na skalę światową, a pierwsze ich myśli w takiej chwili zwracają się w kierunku rodziny. Ale z drugiej strony każdy z nas dobrze wie, że dobre relacje w rodzinie to nie taka prosta sprawa. Film ten nagrywamy przede wszystkim dla młodzieży, ale chcielibyśmy mały fragment dedykować również rodzicom, więc zapraszamy wszystkich. A kliknięcie w wolnej chwili subskrypcji, łapki w górę czy podzielenie się swoim zdaniem w komentarzu pomoże w tworzeniu kolejnych materiałów. Najpierw jesteśmy dziećmi, później stajemy się trudną młodzieżą, aby dojrzeć do dorosłości, założyć rodzinę i z biegiem lat mieć trudną młodzież w domu. Jaki jest powód tego odwiecznego koła? Przecież jeżeli nasi rodzice byli uważani za trudną młodzież przez swoich rodziców, czyli naszych dziadków, to powinni doskonale rozumieć własne dzieci. Pomijając skrajne przypadki, większość nieporozumień w rodzinach ma źródło w różnicach między oczekiwaniami z obu stron a rzeczywistością. Pojawia się problem w komunikacji i rozumieniu komunikatu z drugiej strony. Do tego czasy się zmieniają i bardzo często to, co kiedyś było uważane za bunt nastolatka, dziś jest normą. Dlatego rodzice w swoim odczuciu uważają, że oni zachowywali się całkiem w porównaniu do dzisiejszej młodzieży. Zacznę jednak nietypowo od rzeczy, której zastosowanie poza pomocą w komunikacji z rodzicami może zapewnić Wam naprawdę ciekawe i ekscytujące życie. Często spotykam się z opinią, że młodzież szuka tylko przyjemnych form spędzania czasu. Na imprezowaniu, graniu lub ewentualnie jeżdżeniu cały dzień na desce lub rowerze. Z drugiej strony nierzadko młode osoby, z którymi się spotykam, mówią, że nie chcą życia podobnego do życia ich rodziców. Czyli pracy od rana do wieczora, za średnią krajową, w ciągłym stresie i z możliwością wyjazdu na urlop tylko raz w roku. Wygląda to tak, że rodzice dziwią się, że ich dzieci nie myślą o przyszłości, nie poświęcają odpowiednio dużo czasu na naukę. A prawda jest taka, że podświadomie młodzież wie, że nauka powinna być naprawdę ważną częścią ich młodego życia, ale z przyczyn przed chwilą opisanych rozumowo nie uważają nauki za aż tak ważną rzecz. Jednak tak naprawdę, świadomie czy nie, ta rozbieżność w tym, co powinienem, a co robię, powoduje frustrację, stres, a czasami ciągłe napięcie u młodych osób i niestety jest to bardzo dobry grunt do wszelkiego rodzaju konfliktów. Często już samo zdanie sobie sprawy, iż wewnętrznie toczy się walka między tym, co powinniśmy, a tym, co robimy, umożliwia nam szybkie znalezienie rozwiązania, które wprowadzi spokój w nasze życie. Ten konflikt wewnętrzny, co powinienem, a co robię, świadomie czy nie, często potrafi być przyczyną szukania zajęć, które zagłuszają poczucie powinności. I koło się zamyka. Między innymi z powodów opisanych przed chwilą młody człowiek nie poświęca wystarczająco czasu na naukę czy na inne zajęcia, których oczekują rodzice. Szuka innych wypełniaczy czasu. Często zaczyna się to tak, że niesieni emocjami wbrew rodzicom idą na przykład na imprezę czy grają z myślą kiedyś nadrobię. Sytuacja się powtarza raz, drugi i w pewnym momencie jest to już przyzwyczajenie. Jest jedna rzecz, która może dawać Wam dużo satysfakcji, pozwalać nadal, może w odrobinę ograniczonym czasie, grać w gry, wybrać się na imprezę ze znajomymi czy uprawiać ulubiony sport, a jednocześnie w dużej mierze pozwoli Wam bardzo poprawić relacje z rodzicami. Tą rzeczą jest dokładnie to, czego oczekują od Was rodzice, tylko zrobione w inny sposób. Jest to budowanie takiej swojej przyszłości, abyście mieli poczucie, że Wasze życie ma sens.
Życie tylko przyjemne paradoksalnie nie sprawia radości. Życie, które ma sens, sprawia prawdziwą radość, daje poczucie szczęścia, a wówczas czy to imprezy od czasu do czasu, czy inne aktywności smakują znacznie lepiej. Nie ma tego podświadomego poczucia winy. Można prawdziwie cieszyć się czasem spędzonym z przyjaciółmi. Tylko jak to zrobić, nie tracąc młodości? Otóż będąc młodym, nieprzespane noce to żaden problem. Będąc młodym możesz pracować intensywniej, dłużej i wydajniej niż 35 czy 40-latek. Więc jest to najlepszy okres na zdobywanie wartościowych doświadczeń, czy wręcz budowanie swojego biznesu. Jeżeli nie chcesz własnej firmy, to etat również może być świetną przygodą, tylko zadbaj już teraz o to, abyś pracował w takim zawodzie, który naprawdę będzie Ci sprawiał radość. Teraz możesz to sobie zagwarantować. Szukaj swojej pasji, sprawdzaj, która z rzeczy sprawiających Ci radość może zamienić się na dobry zawód lub biznes. Prawda jest brutalna. Nie chcesz nudnej pracy od 6 rano do wieczora, nie chcesz urlopu tylko raz w roku. Przepalając teraz cały swój wolny czas na rzeczy, które nie przybliżają Cię do odkrycia tego, co chciałbyś robić w przyszłości, gwarantujesz sobie w ten sposób to, czego nie chcesz. Spędzając teraz czas na grach, imprezach itd., nieuchronnie zbliżasz się do pracy takiej, jakiej nie chcesz. Samo nic się nie zrobi, nie wydarzy. Kiedyś skończysz szkołę, a już teraz możesz sprawić, że gdy ją skończysz, Twoja praca, niezależnie czy będzie to etat, czy własna firma, będzie dla Ciebie fascynująca, będzie przygodą Twojego życia. Jest wiele prawdy w powiedzeniu: rób to, co kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia. Ale musisz zacząć już dziś. Znajdź Twoje miejsce. Tylko od czego zacząć? Przyjrzyj się temu, co lubisz robić w tej chwili. Lubisz rowery lub deskorolki, może chciałbyś kiedyś je projektować, ulepszać, może chciałbyś je sprzedawać, a może serwisować. Lubisz spotykać się ze znajomymi, może praca handlowca byłaby dla Ciebie. Nie masz pomysłu? Nic nie szkodzi. Szukać można na różne sposoby. Pokażę Ci teraz najprostszy z nich, który jednocześnie bardzo poprawi Twoje relacje z rodzicami. Zapytaj ich, na czym dokładnie polega ich praca. Może będą mieli możliwość wzięcia Cię do swojego zakładu i pokazania Ci swojej firmy. Być może Twoi rodzice pracowali w różnych zawodach. Niech opowiedzą o każdym z nich, a nuż któryś Ci się spodoba. Zapewniam, że już sam fakt, iż pytasz rodziców, sprawi im wielką radość i spowoduje, że zobaczą, że Ty jednak myślisz o przyszłości. Zapytaj o tajniki zawodów, swoją rodzinę, wujków, ciotki, znajomych, rodziców. A może oni znają kogoś, kto wykonuje ciekawy zawód i Cię z nim skontaktują. Wyczerpałeś wszystkie te możliwości i nadal nic? Rzuć okiem na ogłoszenia o pracę i przeczytaj opisy wymagań. Dadzą Ci pewne wyobrażenie o danym zawodzie. Gdy Cię coś zainteresuje, na pewno w internecie znajdziesz dokładniejsze opisy czy wręcz filmiki z pracy w danej branży. Szukaj już teraz tego, co lubisz, co mógłbyś robić. Jeśli znajdziesz, sprawdzaj, jakie umiejętności i jaka wiedza będzie Ci potrzebna. Wówczas będziesz wiedział, które przedmioty w szkole są Ci potrzebne, ponieważ nie ze wszystkich musisz mieć same piątki. Część z nich wystarczy po prostu zaliczyć, a przyłożyć się do tych, które stwierdzisz, iż będą Ci przydatne w przyszłości. Jeżeli tak to przedstawisz rodzicom, w tych czasach większość rodziców zrozumie. Takie postępowanie pomoże Ci też wybrać właściwe studia, które przybliżą Cię do Twojego celu. A jeżeli już jesteś studentem, pomoże Ci to w uzyskaniu takiej pracy, czy to na etacie, czy we własnej firmie, która będzie sprawiała Ci prawdziwą radość. A co bardzo ważne, już teraz może to dać Ci świetne relacje z Twoimi bliskimi. Zobacz, jak wiele ciekawych rzeczy robią ludzie w naszym kraju. Polska przoduje w produkcji luksusowych jachtów. Znam osobiście osobę, która zaczynała jako praktykant przy budowie jachtów, a teraz promuje własną markę jednostek pływających. Na moim kanale znajdziecie wywiad z biznesmenem, który jako student zaczynał od zbierania truskawek na farmie w Anglii. Teraz w Polsce produkuje m.in. poduszkowce. W opisie zamieszczę kilka linków do materiałów, które udało mi się nagrać o ciekawych polskich produktach. Rzućcie okiem na to, co pasja może zdziałać w Waszym życiu. Dla osób, które chciały mieć swoją firmę, czas młodości jest najlepszym czasem na budowanie własnego biznesu lub chociażby podwalin tego biznesu. Nie ma nic złego w udaniu się na imprezę w weekend, w pograniu na konsoli od czasu do czasu, czy oglądaniu kilku filmików na YouTubie czy TikToku, ale spędzanie w taki sposób większości swojego życia nie pozwoli Wam poznać siebie na tyle, abyście jasno wiedzieli, co chcecie robić, co jest Waszą pasją.
Teraz możecie co miesiąc interesować się czymś innym, co chwilę próbować innych rzeczy. Teraz macie na to czas. Gdy skończycie szkołę, będzie trzeba utrzymać się, a w przyszłości rodzinę z własnej pracy. Wówczas niestety jest już bardzo ciężko wybierać. Nie ma na to czasu. Trzeba zarabiać. Bardzo często ludzie pracują w zawodzie czy w firmie, gdzie udało im się znaleźć pracę, ale niekoniecznie tam, gdzie chcieli pracować. Pojawiająca się z czasem rodzina, kredyty, zobowiązania powodują strach przed utratą stałego dochodu i dużo osób tkwi tam, gdzie jest, niezależnie czy są tam szczęśliwi, czy nie. A szukanie tego, co mogłoby być pasją, może być świetną przygodą dla Was. Jeżeli wyjaśnicie to rodzicom, to będą Was w tym wspierali i najważniejsze, będą widzieli, jak produktywnie spędzacie Wasz wolny czas, dzięki czemu Wasze relacje będą tak dobre, jak nigdy wcześniej. Zachęcam, badajcie, sprawdzajcie, szukajcie Waszej pasji, tego, co Was prawdziwie interesuje i zacznijcie, choć na mikroskalę, już teraz to robić. Co najlepsze, możecie to robić ze znajomymi. Czasami trzeba znaleźć znajomych, którzy będą podzielali Wasze zainteresowania, ale wówczas razem możecie więcej. Sztuką jest zebranie teamu, z którym można coś ciekawego osiągnąć, ale satysfakcja ze wspólnego dzieła może być olbrzymia, a do tego spędzicie czas z Waszymi znajomymi. Może potraficie grać na instrumentach i stworzycie kapelę, która od czasu do czasu zarobi parę groszy grając na imprezach. Może interesujecie się mechaniką i stworzycie kolejnego łazika marsjańskiego, albo kupicie na spółkę tanie auto i razem je wyremontujecie. Znacie się na programowaniu? Możecie zrobić jakąś ciekawą grę albo przydatną aplikację na Androida. A może zaczniecie tworzyć strony internetowe. Macie w paczce wygadanego kolegę, może on będzie szukał klientów na Wasze strony www. Chcesz zostać youtuberką, interesujesz się psychologią. Zacznij od nagrywania dla Twoich rówieśników krótkich tipów popartych badaniami naukowymi, jak wyjść na przykład z trudnych sytuacji. Nie macie pomysłu, ale chcielibyście coś zrobić? Poszukajcie w internecie konkursów dla młodzieży. Tam nie tylko można zrobić coś oryginalnego, spędzając ciekawie czas, ale czasami również wygrać jakąś kwotę i przeznaczyć na przykład na fajne wakacje. Czytałam o dziewczynie, która ze złamanym sercem szukała w internecie tylko smutnych piosenek i przez przypadek trafiła na konkurs poetycki. Przelała swoje uczucia na papier, wysłała i wygrała. Nie dość, że wyrwało ją to z jej rozpaczy, to dodatkowo podreperowało budżet. Nawet jeśli konkurs wygra ktoś inny, to nic nie szkodzi. Takie działania otworzą Wam drzwi do różnych ciekawych firm. Będziecie chcieli dorobić w wakacje. Gdy pochwalicie się, iż zrobiliście coś ciekawego, będzie Wam znacznie łatwiej znaleźć ciekawą wakacyjną pracę. Mnie niezwykle cieszy, gdy słyszę, że gdzieś grupa młodzieży osiągnęła sukces, który pozwolił im się wybić. Zapewniam, będziecie mieli olbrzymią satysfakcję z Waszych działań, a do tego będzie to wielka radość dla Waszych rodziców, co bardzo poprawi Wasze wspólne relacje. Oczywiście nie tylko spór o podejście do nauki jest przyczyną konfliktów między bliskimi. Pozwólcie, że na początku postaram się w 2 zdaniach wytłumaczyć obie strony. Podeślijcie to Waszym rodzicom, dzieciom, w zależności kto ogląda pierwszy. Usiądźcie razem i zapytajcie drugą stronę, czy tak to u nich wygląda. Dyskutujcie razem tak długo, aż na ten temat będziecie mieli wspólne zdanie. Nawet jeżeli uznacie, że poniższa treść nie jest prawdziwa, to napiszcie razem o Waszych przemyśleniach pod filmem. Najważniejsze, że przedyskutujecie temat razem i razem dojdziecie do wspólnych wniosków. Bardzo często dla dorastającej młodzieży sprawy, które z punktu widzenia doświadczonych rodziców wyglądają na przejściowe i błahe, są niezwykle ważne dla młodych osób. Gdy rozmawiamy z młodzieżą i słyszymy o braku zrozumienia i pytamy, czego dokładnie rodzice nie rozumieją, przeważnie z rozmów wynika, że ci młodzi ludzie ogólnie czują się niezrozumiani. Co powoduje to ogólne poczucie braku zrozumienia? Na przykład moment, gdy rodzic, pocieszając dziecko ze złamanym sercem, mówi: nie martw się, to minie, zobaczysz, że w końcu poznasz kogoś lepszego itd. Dorośli mają nadzieję, że pocieszają swoje dzieci. Przecież sami przez to przechodzili, przetrwali, z biegiem czasu poznali tę właściwą osobę, z którą są teraz prawdopodobnie szczęśliwi. Droga młodzieży, Wasi rodzice pocieszają Was z perspektywy swoich doświadczeń.
Jednak jest możliwe, że z czasem zrozumieją, iż dla Was w tym momencie to, co się wydarzyło, jest najważniejsze, że to uczucie było Waszym całym światem. Czasami wystarczy, że im to po prostu wyjaśnicie. Podobnie jest w trudnych sytuacjach, takich jak zmiana szkoły czy jakakolwiek inna. Wasi rodzice pocieszają Was z perspektywy swoich doświadczeń. Oni bardzo często doświadczyli podobnych rzeczy, dlatego mówią, że to minie, bo w ich przypadku to minęło. W następnej klasie będzie lepiej i tak dalej. To nie jest ignorancja Waszych uczuć z ich strony. Oni po prostu potrzebują czasu, aby zrozumieć, że często dla młodego człowieka liczy się tu i teraz, a teraz nie jest wesoło. Czasami trzeba dać im szansę na wczucie się w Waszą sytuację. Może powiedzenie im: mamo, tato, a wyobraź sobie, jak byś się czuł, jak byś się czuła, gdybyś nie miała tych doświadczeń i miałabyś wrażenie, że stało się coś naprawdę strasznego. Gdy się zrozumie, że rodzicom ciężko jest spojrzeć na Wasze przeżycie emocjonalne na zasadzie tu i teraz, może przyjdą Wam do głowy odpowiednie słowa, które pozwolą im spojrzeć na daną sytuację Waszymi oczami. Zrozumienie drugiej strony jest kluczem do sukcesu. Poza doświadczeniami życiowymi różni nas jeszcze tak oczywisty fakt jak wiek. Ale jak to się ma do porozumienia w rodzinie? Młode osoby często uważają, że ich rodzice są czarnowidzami. Od razu wyobrażają sobie najgorsze scenariusze, jakie mogą się wydarzyć. To jest punkt, który naprawdę warto zapamiętać i zrozumieć. Połączenia nerwowe w naszym mózgu, łączące działanie ze skutkiem, wytwarzają się dopiero pomiędzy 20 a 25 rokiem naszego życia. Myślę, że dzięki temu młodzież ma odwagę zmieniać świat, kwestionować zastany stan rzeczy, kreować postęp. Ale wracając do relacji, do momentu wytworzenia się tych połączeń nerwowych, młodzież może łączyć działanie z przykładowym skutkiem jedynie rozumowo, pamięciowo. Natomiast rodzice, gdy słyszą o jakimś pomyśle, to wtedy ich umysł podsuwa im dziesiątki skutków, bardzo często negatywnych, danego działania. To nie jest ich wina, tak działa ich mózg i za chwilę tak będzie działał Wasz. Ale wiedząc to, będzie Wam znacznie łatwiej zrozumieć Waszych rodziców. Zwróćcie uwagę na jeden fakt. Nagle dochodzimy do momentu, gdy to Wy rozumiecie swoich rodziców. Fascynująca zamiana ról, prawda? Jest jeszcze wiele rzeczy powodujących problemy w komunikacji międzypokoleniowej i szczegółowe omówienie ich wymagałoby wielu godzin nagrania. Jednak zastosowanie powyższych sposobów potrafi rozwiązać znaczącą większość konfliktów i naprawić naprawdę wiele relacji. Jednak jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Zacznę od absolutnie autentycznej historii. Nasi znajomi chcieli sprzedać mieszkanie. Ogłaszali je sami na wielu portalach internetowych. Podpisali umowy z kilkoma biurami nieruchomości. Poza kilkoma oglądającymi nie mieli rezultatu. W końcu kolejne, nowe biuro nieruchomości po podpisaniu z nimi umowy zrobiło rzecz banalną. Wywiesiło na balkonie baner informujący, że to mieszkanie jest na sprzedaż. Uwierzcie, tego samego dnia zadzwonił klient, który kupił to mieszkanie. Co to oznacza? Że nie zawsze potrzeba nowych technik, bo stare rozwiązania również mogą przynieść pożądane rezultaty. I tak jest z rozmową z rodzicami lub dziećmi. W rozmowie z młodzieżą usłyszałam kiedyś o młodej dziewczynie, która miała problemy i została zapisana przez mamę na terapię do psychologa. Dziewczyna ta powiedziała: wolałabym, gdyby mama zamiast wykupywać mi wizytę, porozmawiała szczerze ze mną, chociaż przez godzinę. To samo jest z rodzicami. Może czasami po prostu trzeba usiąść z nimi do rozmowy. Na początku może to być trudne, wydawać się takie sztuczne, ale z czasem będziecie się świetnie rozumieli. To jest jak z nauką chodzenia, nie wystarczy raz spróbować, ale może któraś kolejna próba przyniesie sukces. Czasami problemem z komunikacją jest jej brak. Mam nadzieję, że chociaż jedna z tych porad okaże się dla Ciebie przydatna. Trzymam kciuki i zapraszam na inne moje materiały na temat budowania relacji. Do zobaczenia.